Siemanko! W dzisiejszym filmie poruszymy bardzo ważny temat, a mianowicie 4 grzechy główne motocyklistów. A teraz będzie intro. Wiem, że wydawać by się mogło, że temat jest już wałkowany od dawna, ale sądzę, że w tym filmie przedstawimy go trochę z poważniejszej strony. Pierwszym grzechem głównym części motocyklistów jest prędkość. W jednym z ostatnich swoich filmów, top 5 rzeczy, o których Ci nie powiedzieli przed kupnem motocykla, mówiłem o tym, że większość motocyklistów odkręca manetkę. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to zapraszam, link masz w karcie u góry lub w opisie filmu na dole. Mówiłem w tym filmie również, że to odkręcanie jest raczej takie niecelowe, nie robimy tego z premedytacją. W tym filmie natomiast chciałbym się skupić na tej drugiej odsłonie odkręcania manetki. Mocny motocykl, przyspieszenie, które powoduje odpływ krwi z głowy i adrenalina z tym związana są na pewno głównymi czynnikami, które powodują, że część motocyklistów postanawia przekroczyć dozwolone prędkości i trzeba podkreślić, że słowo przekroczyć w tym wypadku nie oznacza typowego przekroczenia o 20 czy 40 km na godzinę. Mówimy tu raczej o 2–3-krotnym przekroczeniu dozwolonej prędkości, a w terenie zabudowanym wartości te jeszcze bardziej rosną. Nie będę tu nikogo usprawiedliwiał, więc nie traktujcie tego jak usprawiedliwienie z mojej strony. Natomiast wiem, że na drogach ekspresowych, autostradach czy po drogach pokroju obwodnicy Trójmiasta motocykle jeżdżą znacznie szybciej niż dozwoloną prędkością. Ale tam jest dużo mniejsze ryzyko tego, że w wypadku poza motocyklistą ucierpi ktoś jeszcze. Natomiast odnoszę wrażenie, że ci, którzy tak pędzą przez centrum Gdańska, wykorzystują Armii Krajowej do zamykania dwójki, nieraz trójki na liczniku, pędzą przez zatłoczone, wąskie miejskie drogi, przez ich ignorancję i przekonanie, że nic im się nie stanie, kompletnie nie biorą do głowy tego, że mogą wyrządzić poważną krzywdę osobie trzeciej. Według raportu Fakty i mity o prędkości, do którego link macie w opisie, uderzenie przy prędkości 15 km na godzinę można porównać do upadku z krzesła. Uderzenie przy prędkości 50 km na godzinę będzie miało taki sam efekt jak upadek z 4. piętra. Uderzenie przy prędkości 80 km na godzinę można by porównać do upadku z 10. piętra. Są to oczywiście wartości przypisane dla kierowców samochodów, jednak myślę, że spokojnie można to podciągnąć pod motocykle. Wielu motocyklistów myśli ponadto, że jazda z trochę wyższą prędkością jest nadal bardzo bezpieczna. Ale jak jest wykazane w tym raporcie, kiedy samochód jadący z prędkością 50 na godzinę zacznie hamować i zatrzyma się idealnie przed przejściem dla pieszych, to drugie auto jadące z prędkością 60 km na godzinę, zaczynające hamować w tym samym momencie, wjeżdża już na przejście dla pieszych z prędkością jeszcze 41 km na godzinę. Dodatkowo trzeba podkreślić, że przy wyższych prędkościach znacznie zawęża nam się pole widzenia. Jeżeli przyjmiemy, że przy prędkości 40 km na godzinę to pole wynosi 100%, to już przy 100 na godzinę jest to tylko 40%. 40% tego, co powinniśmy widzieć na naszej drodze. Tak więc ręka z gazu i pamiętaj, nie daj się wpisać do statystyk policyjnych. Niech ten sezon zakończy się dla Ciebie jak poprzedni, czyli odstawieniem motocykla do garażu, nie Ciebie na cmentarz. Drugim na liście grzechów motocyklistów jest łakomstwo, czyli jeszcze więcej mocy. Większość z nas kupuje motocykle po to, aby sprawnie poruszać się po naszych miejskich drogach, aby dojeżdżać do pracy, aby w weekend ze znajomymi pojechać sobie za miasto i się zrelaksować. Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w zupełności wystarczyłoby te 6–7 sekund do setki, sprawna jazda przy 140 km na godzinę po autostradzie. W większości polskich miast na drogach jest ograniczenie do 50 km na godzinę. Ale zdarzają się jakieś główne arterie, drogi szybkiego ruchu, na których prędkości są do 80, maksymalnie 100 na godzinę. Mimo to, mimo iż nie mamy gdzie wykorzystać tej mocy, wielu z nas zamiast kupić 250, 500, no 600, zbroi się w maszyny, które prędkości autostradowe osiągają już na pierwszym biegu. I teraz, żeby było jasne, więcej nie zawsze znaczy gorzej. Trzeba mieć zapas koni mechanicznych w niektórych sytuacjach, aby sprawnie wyprzedzić, aby szybko ruszyć ze skrzyżowania w jakiejś skrajnie niebezpiecznej sytuacji, ale nie bądźmy hipokrytami. Motocykle, które ważą po 150–200 kg, sprawnie poruszają się już z mocą 50–60 koni mechanicznych. Ale chyba jest taka natura faceta, że zawsze chce więcej, zawsze chce szybciej i mocniej.
I tutaj muszę również uderzyć się w pierś. Będąc posiadaczem Kawasaki ER5, nie byłem tak często kuszony możliwością przygazówki. Motocykl nie zachęcał mnie tak bardzo do szybkiej jazdy. I mimo iż mógłbym z tym motocyklem spędzić jeszcze wiele lat, kupiłem maszynę, która ma prawie 3 razy więcej mocy. Tak, jestem grzesznikiem. A tak poza konkursem, napiszcie w komentarzu, jakiej pojemności macie maszynę i czy aby na pewno potrzebujecie aż tak dużo mocy. Trzeci grzech na naszej liście to zaniedbanie. Kiedyś rozmawiałem z pewną osobą i usłyszałem bardzo fajną myśl. Problemem nie jest to, że mamy drogie samochody. Problemem nie jest to, że mamy drogie motocykle. Problemem nie jest to, że mamy drogą elektronikę. Problemem jest to, że w porównaniu do zachodnich państw zarabiamy relatywnie mało. Czy wiecie, że jak kupowałem swój kask HJC, który kosztował więcej jak połowa minimalnej krajowej na tamte czasy, to recenzje na YouTubie, które znalazłem, a były to głównie recenzje ze Stanów, miały w temacie porównanie najtańszych kasków na rynku. Teraz wyobraźcie sobie, kask, który kupiłem w Stanach, kosztował około $300. Co pomyśleliby ci ludzie, gdyby mieli przetestować nasze budżetowe kaski za 200-300 zł? Stawka minimalna w Niemczech wynosi obecnie około 1600 euro. Yamaha MT-07 to koszt około 7400 euro. W Polsce stawka minimalna to jest 2800 zł. Yamaha MT-07 to koszt około 34 tysięcy złotych. Resztę matematyki zróbcie sobie sami. I tym małym wstępem przechodzimy do naszego grzechu zaniedbanie. Wielu z nas kupuje motocykle z pasji, wielu z nas kupuje motocykle, bo im się podobają. Wielu z nas kupuje motocykle, bo to szpan. I wielu z nas boryka się z brakiem wystarczających funduszy na to, co chcielibyśmy kupić i co z nimi zrobić. Czy zauważyliście, że top najlepiej oglądanych filmów na YouTubie, przynajmniej jak ja teraz szukałem, są to filmy z motocyklami o wartości maksymalnej do 10 tysięcy złotych? Bo takie 10, 15 czy 20 tysięcy złotych to są najczęściej spotykane maszyny na naszych polskich drogach. I grzech zaniedbania, który popełnia wielu motocyklistów, wynika prawdopodobnie z tego, że jest to drogi sport. Bo nawet jak kupimy tanio motocykl, to serwis jest drogi. I tym samym wszystkie kosztowne naprawy, jakieś niezbędne serwisy odkładane są w czasie, a potem się kumulują, aż przychodzi pora, żeby sprzedać motocykl. I tą historię chyba zna każdy z Was. Aukcja wygląda pięknie, ale po przyjeździe na miejsce widzimy trupa. Takie są nasze realia. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to proszę bardzo, wcisnąłem za Ciebie pauzę w filmie. Masz teraz chwilę, aby to zrobić i w ten sposób powiększyć nasze grono motowariatów. Ostatnim grzechem na liście jest pycha, czyli jesteś panem szos. Ten bardzo często popełniany grzech razem z prędkością jest chyba grzechem, który najbardziej psuje opinię większości motocyklistów. Poruszam się samochodem również i w Gdańsku, mimo tego, że jest wielu dobrych motocyklistów, wielu uprzejmych motocyklistów, to jest również wielu takich, którzy uważają się za takich panów szos. Jazda na zderzaku, kiedy wyprzedzam tira na obwodnicy, wyprzedzanie na trzeciego, wymuszanie pierwszeństwa i niezwracanie uwagi na innych uczestników ruchu przy zmianach pasów ruchu czy włączanie się do jazdy, sytuacji, z którymi miałem styczność osobiście lub jako obserwator przez szybę auta, mógłbym wymieniać wiele. Chciałoby się powiedzieć: miej oczy dookoła głowy i patrz w lusterka, bo motocykle są wszędzie. Ale o tym absurdzie opowiem w innym filmie. Tutaj podziękowania za pomysł na film kieruję do jednego z moich widzów. Niestety, motocykliści poruszający się z dużymi prędkościami, pędzący między autami na złamanie karku, mają nierzadko pretensje do kierowców aut, że ci ich nie widzieli, zmieniając pas ruchu. Bo przecież motocykle są tak dobrze widoczne na drodze, zwłaszcza kiedy pędzą grubo ponad setkę, manewrując między wieloma autami po Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Trzeba też przyznać jedno, w wielu programach telewizyjnych czy w wielu filmach w internecie widzi się częściej agresję kierowców samochodów, gdyż ich jest po prostu więcej na drodze, ale ci sami kierowcy jeżdżą nierzadko motocyklami. Tylko to nie jest już rejestrowane, przynajmniej nie tak często. Dodatkowo utarło się, że samochód jest to, można by powiedzieć, podstawowy środek transportu dla rodziny. Jest to coś, co każdy musi mieć. Motocykl natomiast w naszym kraju to wciąż towar, jakby to powiedzieć, ekskluzywny. I stąd też może wynikać błędne przekonanie części motocyklistów o swej wyższości i większych prawach na drogach, a wcale tak nie jest. Motocyklista to taki sam uczestnik ruchu jak kierowca samochodu osobowego. A czy Wy, jako motocykliści i kierowcy samochodów, spotkaliście się kiedyś z takim zachowaniem? Dajcie znać w komentarzu. No i okej, to tyle w tym filmie.
Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, zostawić po sobie lajka i komentarz. Do zobaczenia na drodze. Na razie, cześć!